jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na miasto. Jest koło cmentarza. Można tutaj sobie zrobić spacerek albo przyjechać samochodem przy okazji przyjazdu albo wyjazdu z miasta i naprawdę stąd jest piękny, piękny widok. Możecie zobaczyć kamieniczki, które są tak dość specyficznie budowane kaskadowo i co ciekawe, najwyższe z nich mają aż 8 pięter, co nie jest zbyt popularne jak na tego typu miasta, natomiast wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie, zwłaszcza z tą dzwonnicą kościoła. Buenos dias. Wróciliśmy do Baru Sobles, w którym spędziliśmy sobie bardzo miły wieczór, bardzo fajna obsługa, dobre jedzonko, dobre piwko, dobre wino, więc dlaczego nie? Sprawdziło się miejsce, więc przyszliśmy tutaj na śniadanie. Jest 9 rano, bar jest pełny i zaskakującym obrazem jest dla mnie to po raz kolejny już w Hiszpanii, że tutaj wszyscy z rana piją browary już. Ja myślałem, że w Polsce zaczyna się dzień od małpki, nie mam tutaj na myśli odwiedzania zoo, ale no tutaj po prostu każdy trąbi browara na dzień dobry, o 9 rano w sobotę. No ale mniejsza z tym. My oczywiście idziemy w hiszpański styl śniadania, czyli ponownie bocadillo, piękne, z serem i szynką. No i oczywiście od razu jeszcze podane są przystaweczki w postaci oliwek, papryk i orzeszków ziemnych do skubania. No, ja mam jeszcze kolkę, Kasia kawę, więc zaczynamy ten dzień i to już jest piękny dzień, bo po wczorajszej ulewie nie ma już ani śladu. Wyszło niebieskie niebo, słoneczko, będzie cieplej, piękniej, więc tę perełkę Bocairent pokażemy Wam w pięknych okolicznościach przyrody, ale najpierw musimy się posilić. Bocairent słynie z pięknie zachowanej starówki, ale także z jaskiń Maurów, grupy jaskiń sztucznie wydrążonych w skałach, które służyły miejscowej ludności do przechowywania żywności. Natomiast, żeby je zwiedzić, trzeba kupić bilet, dlatego, bo wycieczki są tylko i wyłącznie z przewodnikiem, mniej więcej co godzinę. Sprzedaż biletów zaczyna się o godzinie 11, ale niestety o 11 już nie możemy kupić biletów, bo część z nich została wykupiona już wczoraj, więc przychodzimy tutaj o 11 po to, żeby kupić bilet na godzinę pierwszą i o pierwszej spotkamy się tutaj z przewodnikiem. Pierwsza grupa już poszła. Kosztuje 4 euro, a oprócz jaskiń Maurów jest tutaj także jaskinia Świętego Błażeja. Bilet kosztuje 2,5 euro, ale dzisiaj jest sytuacja taka, że w związku z wczorajszymi deszczami część jaskini jest zalana, więc możemy ją zobaczyć tylko we fragmencie zupełnie gratis. Kiedy ktoś jest bardzo dobrym sprzedawcą, mówi się, że jest w stanie sprzedać nawet śnieg Eskimosom. A teraz wyobraźcie sobie, że w tym regionie handel śniegiem między XVII a XIX wiekiem wcale nie był niczym aż tak bardzo mało popularnym. Było to dość powszechne zjawisko i jesteśmy właśnie w jaskini Świętego Błażeja, która służyła jako chłodnia, taki właśnie magazyn śniegu. Kiedy śnieg spadał tutaj w tych regionach gór, to pracownicy takich magazynów zbierali ten śnieg i magazynowali w takich jaskiniach. Jaskinie zazwyczaj miały 2 wejścia. To, które widzimy tutaj, jest oryginalne. Ważne było to, żeby te wejścia były od strony oczywiście północnej, dlatego żeby ten śnieg jak najdłużej wytrzymał. I co było dalej? No sprzedawali ten śnieg do innych mniejszych jaskiń, piwnic, bo służył konserwowaniu żywności. Żywność dzięki temu, że była dłużej w chłodzie, nie psuła się. I jest też taka anegdota właśnie z tych regionów, że przyjechał jakiś bardzo, bardzo bogaty pan, który uznał, że kupi sobie bardzo dużo tego śniegu, no bo i przecież go na to stać, ale w swojej małej piwnicy jaskini, myślę, że to było coś podobnego jak w Rekenie, takie piwnice, jaskinie drążone w skałach takich pod domami, ale zrobił sobie wejście od strony południowej. Pracownicy próbowali go namówić na to, żeby jednak zrobił go od strony północnej, bo to jest słaby pomysł, ale on uznał, że kto bogatemu zabroni. Tak też więc zrobił. Oni uznali, że będzie tylko jeden warunek. Zrobią to w nocy. W nocy faktycznie wykopali mu tą jaskinię, zmagazynowali tam śnieg, wzięli pieniądze, a kiedy rano słońce wstało, śnieg stopniał i niewiele mu zostało. Przez miasteczko Bocairent wytyczone są 2 turystyczne trasy. Jedna, która nazywa się trasą magiczną, Ruta Mágica. Jest to trasa, która biegnie przez najpiękniejsze punkty właśnie na Starówce w Bocairent, a druga to trasa jaskiń. Fajnie, bo są zaznaczone, jedna zielonym kolorem, druga czerwona i możecie znaleźć właśnie wszędzie takie słupki w mieście, które pokazują Wam, w którą stronę macie iść. Dla tych, którym te trasy nie wystarczą, jest jeszcze dłuższy spacerek do Pustelni Chrystusa, która jest na wzgórzu naprzeciwko miasta. Kiedyś do miasta można było wjechać tylko jedną drogą przez pobliski most,
Ale w dzień targowy kupcy, którzy przyjeżdżali do miasta, żeby do niego wjechać i móc sprzedawać swoje towary, musieli zapłacić odpowiedni podatek. Więc tutaj, w tej małej jaskini, siedział sobie chłopek i zbierał hajs. To było coś w rodzaju budki strażniczej, nie? Coś takiego. No, robota dla ciebie, tylko zbierać hajs. Kurwa, śmieszne. W polskich przewodnikach po wspólnocie walenckiej niestety nie znajdziecie zbyt wiele informacji dotyczących tego typu miasteczek, więc już dzisiaj zapraszam Was na bloga. Postaram się Wam opisać szczegóły naszej trasy i wrzucić też artykuł o tym, co można robić w Bock Island. Te otwory w skałach, które widzicie za mną, to właśnie te słynne jaskinie Maurów. Z daleka wyglądają, jakby gniazda miały tam ptaki. Nie są one zbyt duże, ale mieściły się tam naprawdę dość potężne magazyny. Każda rodzina, która mieszkała w Bock Island, miała właśnie taki magazyn tutaj i wydrążenie takiej jaskini sztucznej w skale było nie lada wyzwaniem, bo skała jest naprawdę bardzo, bardzo twarda. Dokładnie nie wiadomo, ile trwało wydrążenie takiej jaskini przez jedną rodzinę. Wiadomo, że kolejne pokolenia powiększały te jaskinie, aż do takich rozmiarów, które możemy zobaczyć dzisiaj. Co ciekawe, jaskinie zwiedza się praktycznie cały czas na kolanach i jeśli ktoś ma klaustrofobię, to może nie jest najlepszy pomysł, ale w ogóle to jest bardzo, bardzo fajne doświadczenie, więc ogólnie bardzo polecamy. W panoramie miasta wyraźnie wyróżnia się strzelista dzwonnica kościoła, który został tutaj zbudowany na ruinach arabskiego zamku. Kościół łączy w sobie dwa style, trochę gotyku, trochę baroku, a w środku takim najcenniejszym zabytkiem jest chrzcielnica z XIV wieku. Będąc w Bock Island, nie zapomnijcie zaopatrzyć się tutaj w lokalne produkty, jeśli tylko będziecie mieli miejsce w bagażu. Możecie tutaj kupić miód, który jest bardzo charakterystyczny dla tych okolic i produkują tutaj takie ciekawe nalewki, głównie ziołowe. Całą masę różnych smakołyków, kiełbasy, sery owcze. Ta kuchnia w ogóle z tych okolic raczej jest mniej mięsna, a bardziej warzywna, ale za to doprawiona naprawdę fajnymi przyprawami. Wygląda na to, że dziś znowu nie pojemy. Bock Island może nie jest jakąś wielką miejscowością, ale przeszliśmy tutaj w zasadzie przez wszystkie restauracje i o godzinie 14 nie ma szans na to, żeby znaleźć wolny stolik. Bez rezerwacji niestety nie zjemy. Możemy się tylko co najwyżej napić przy barze. A przecież nie samym piciem żyje człowiek. Musimy coś zjeść. Jednym z najstarszych zabytków jeszcze w Bock Island jest arena do walk byków, która jest wydrążona w skale, no bo jak widać teren tutaj był dość trudny. Jest to jedna z najstarszych tego typu aren w całej wspólnocie walenckiej. Jeśli chodzi w ogóle o walki byków, to one są ciągle tutaj popularne, natomiast można powiedzieć, że wśród Hiszpanów jest coraz więcej ich przeciwników i Hiszpania bardzo się podzieliła. Jakby bardzo często można zobaczyć hasła typu no es cultura, es tortura, czyli to nie jest kultura, tylko tortura. No i ja osobiście się z tym zgadzam, natomiast jeśli przyjdziecie do baru w niektórych regionach Walencji, to bardzo częste jest to, że walki byków będą puszczane, tam i będzie mnóstwo amatorów tego sportu i kibiców. Szukanie miejsca na jedzenie nam zdecydowanie dzisiaj nie poszło najlepiej, ale jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po drodze zatrzymaliśmy się w jednej knajpie, ale ceny nas totalnie zmiotły z planszy. Potem była kolejna knajpa, ale przed nami wjechał tam cały peleton kolarzy, więc musielibyśmy czekać na jedzenie chyba z 1,5 godziny, więc generalnie też bez szans. Kolejne miejsce za chwilę się zamyka, no nie szło. W związku z tym uznaliśmy, dobra, wracamy do Walencji, ale po drodze mamy Hativę. I w zeszłym roku nie udało nam się tutaj zjeść lokalnie na tarasie Świętego Józefa i pomyśleliśmy, dobra, wpadamy do Hatiwy, może tym razem się uda. Zadzwoniliśmy z drogi, zarezerwowaliśmy stolik, ostatni. Pan kelner naprawdę jest super miły, w ogóle świetnie mówi po angielsku, a tutaj to nie jest takie też oczywiste. No i wygląda na to, że zjemy. Natomiast jeśli chodzi o samą Hativę, to bardzo nam się spodobało w zeszłym roku to miasteczko, ale o nim macie cały film na YouTubie i mnóstwo artykułów na blogu, więc zerknijcie sobie tam.
Przyszło nasze jedzenie, które wygląda pięknie, naprawdę wygląda pięknie, pięknie pachnie i ja już troszkę dziabnęłam i naprawdę smakuje też pięknie. Ja generalnie jem o stałych porach, w związku z tym, kiedy nie zjem regularnie, no to jest mi ciężko. Tak, tobie jest ciężko, mnie jest ciężko. Pomijmy to milczeniem. Przepraszam za wszystko, co powiedziałam wtedy, kiedy byłam głodna. Wracając do jedzenia. Mamy takie tradycyjne danie z okolic Chativy i Walencji, które nazywa się fideuà. I można powiedzieć, że jest to swego rodzaju wariacja na temat paelli, bo zamiast ryżu używa się do niej takiego krótkiego makaronu. Jak to danie powstało? Oczywiście historia jest banalna. Rybacy z okolic Gandii, czyli całkiem niedaleko stąd, niedaleko Chativy, właśnie chcieli przygotować paellę, ale okazało się, że na łodzi nie ma ryżu. W związku z tym użyli krótkiego makaronu. Okazało się, że to też jest bardzo dobre. No i danie szybko zdobyło popularność, no i teraz jest bardzo, bardzo popularne w tych regionach. My akurat mamy z owocami morza, ale nie zagaduję już dłużej. Po prostu jemy, bo ja jestem bardzo głodna. Jadąc przez plantacje pomarańczy, ogródki pomarańczowe, aż chciało się po prostu zatrzymać samochód i wstąpić tutaj na takie szabry. Nie wiem, jak to się u was mówiło, u nas jak za dzieciaka się zbierało owoce z czyjegoś sadu, mówiło się, że to są szabry. Natomiast gdyby każdy z nas tak zrobił, albo przynajmniej co druga osoba, no to ci rolnicy tutaj nie mieliby za wiele, dlatego zrobiliśmy to zupełnie na legalu. Pojechaliśmy sobie do plantacji pomarańczy Huerto Ribera w odległości jakieś pół godziny drogi od Walencji i poszliśmy sobie na taką oprowadzaną wycieczkę po plantacji, żeby dowiedzieć się trochę o pomarańczach. Najważniejsze rzeczy, które mogą was trochę zaskoczyć, to to, że w ogóle pomarańcze zostały sprowadzone z Chin. Zresztą chyba mówiłam wam o tym w filmie z Sewilli, bo tam te pomarańcze sewijskie także były sprowadzone z Chin, te tutaj walenckie też, ale odmian pomarańczy jest ponad 300, a w ogóle odmian różnych owoców cytrusowych jest 1200. I tutaj mieliśmy z okazji skosztować nie tylko pomarańczy, ale także limonek, cytryn, grejpfrutów, które w ogóle dla mnie smak grejpfruta tutaj, zerwanego prosto z drzewa, był bardzo dużym zaskoczeniem. Michał bardzo lubi grejpfruty, ja niespecjalnie, dla mnie są za kwaśne, natomiast te zerwane z drzewa mają zupełnie inny smak niż te, które kupujemy w Polsce w sklepach. Zresztą podobnie z pomarańczami. Pani nam tłumaczyła, że to często ze względu na to, że te owoce zbierane są jako zielone, a potem wtłaczany jest specjalny gaz, który powoduje, że one dojrzewają już właśnie nie na drzewie, tylko w pudełkach. Dlatego nie są takie słodkie jak tutaj, kiedy dojrzewają właśnie na takim walencjańskim słońcu i można je zerwać prosto z drzewa i spróbować. Pachną niesamowicie. To, co jeszcze próbowaliśmy tutaj, to kumkwaty, też dość drogi owoc, i w ogóle połączenie na przykład kumkwata z mandarynką. I to ciekawe, bo to wygląda jak taka mini mandarynka, a je się ją całą ze skórką. W środku ten owoc w zasadzie jest trochę kwaśny, natomiast skórka jest słodka, więc połączenie tych dwóch smaków jest naprawdę ciekawe. Bardzo polecamy wam taką wycieczkę. Możecie też na miejscu tutaj kupić różne przetwory z pomarańczy, od marmolady, przez likiery, ciasteczka pomarańczowe, zapachy, perfumy. Pomarańcze pomarańczami, ale przydałoby się wrzucić na ruszt coś konkretnego. Planujemy zwiedzać zamek w miejscowości Cullera, bo to po drodze do Walencji, a skoro już i tak znowu dziś wybraliśmy się poza Walencję, to chcemy wykorzystać ten czas i wybieramy knajpkę w takiej nadmorskiej miejscowości San Antonio, zaraz obok. I co my tu mamy? Mamy oczywiście menu El Dia. I słuchajcie, w takich mniejszych miejscowościach, jeśli będziecie, to koniecznie rezerwujcie sobie stoliki w porze obiadowej. My zadzwoniliśmy z drogi, jakieś pół godziny mieliśmy tutaj. No i niby wydaje się, że stoliki są jeszcze wolne, ale jak kolejne osoby przychodzą, to pan mówi, że jak nie ma rezerwacji, to tylko stolik w środku, na zewnątrz jest wszystko zarezerwowane, więc myślę, że lada chwila się to wszystko zapełni. Co mamy dzisiaj w daniach dnia? Pierwsze co, no to przychodzą przystawki. Przystawki mamy dzisiaj tak, małże, ziemniaczki i sałatka z tuńczykiem i to wszystko jest na stolik do podziału. Nie musicie wybierać z tego. I potem było chyba 8 dań do wyboru. Zobaczymy, co to nam przyjdzie. Ja wzięłam rybę, Michał wziął antrykot. I w tym jest jeszcze deser i kawa. Próbuję tych ziemniaczków, bo one są generalnie takie typowe tutaj, hiszpańskie. Super.
Małże wiadomo, że będą dobre. Sałatka też. Choć Michał jest. Słoneczko już mi tutaj naprawdę fajnie dogrzewa. W końcu jest super ciepło. O taką pogodę w Hiszpanii nic nie robiłam. A tymczasem przyszło jedzonko, które wygląda naprawdę pięknie. Rybka z pire ziemniaczanym. Bardzo dobre. A Michał ma antrykot z frytkami. No i ile to wszystko kosztuje? Te przystawki, 3 do podziału, plus do wyboru danie, tak jak mówiłam, do tego deser i kawa, 18 euro od osoby. Jeśli chodzi o napoje, to nie są wliczone w cenę. Tym razem to ja lepiej trafiłam. Ryba była przepyszna. Antrykot Michała był dobry, ale trochę za bardzo żelasty. Deserki super. Więc generalnie miejsce fajne, polecamy, a restauracja nazywa się La Casa de Carmen, czyli Dom Carmen. Cześć Bobeczku, patrzcie jakiego mamy pięknego, wystrojonego psa. Dlaczego ten piesek jest taki wystrojony? Wczoraj było tutaj święto świętego Antoniego i z okazji tego święta Hiszpanie przynoszą do kościoła swoje zwierzęta, nie tylko pieski, ale właśnie tak pięknie ustrojone po to, żeby ksiądz mógł je pobłogosławić. I tutaj mamy taką piękność. Na zamek Cullera można dostać się schodami albo można wjechać specjalną kolejką. Wjazd kolejką kosztuje zaledwie 1 euro, no a zaoszczędza Wam może trochę sił, które możecie spożytkować potem na plażowanie. Można powiedzieć, że Cullera dzisiaj to typowy kurort, idealny na odpoczynek, no bo jest morze, jest słońce, czego chcieć więcej. Ale dla tych, którzy lubią zwiedzać, jest tutaj też twierdza. Twierdza, która pochodzi z X wieku, czyli z czasów kalifatu, ale została zbudowana na ruinach wcześniejszej budowli, podobno rzymsko-iberyjskiej. Natomiast dopiero król Jakub I w czasach rekonkwisty kazał rozbudować tą twierdzę i zbudował taki naprawdę potężny zamek. I to tutaj właśnie wszyscy kolejni królowie aragońscy przebywali wtedy, kiedy odwiedzali miasto. Dzisiaj jest ona całkiem nieźle zachowana, jest nawet muzeum i możecie zobaczyć też kaplicę Najświętszej Marii Panny. Wstęp na zamek kosztuje 3 euro. No powiem Wam, widoczek ładny, ale do Peniscoli nie ma żadnego podskoku, więc jeśli macie ograniczoną liczbę dni tutaj, no to ja zdecydowanie rekomenduję Peniscolę, bo to jest naprawdę piękny zamek. A jest o tym filmik u nas na kanale, więc możecie sobie zerknąć z zeszłego roku. Wracając do Walencji, nie mogliśmy odmówić sobie zatrzymania się w parku Albufera. Miejscowości El Palmar, małej wioseczce, która teraz można powiedzieć, że jest taką dzielnicą Walencji, która słynie przede wszystkim z plantacji ryżu i jest prawdziwą stolicą paei. To tutaj właśnie została ona wynaleziona i to tutaj ponoć zjecie najlepszą, tradycyjną paeję w całej Hiszpanii. Jeśli chodzi jakby o to miejsce, no to na ten moment jest to park narodowy. I możecie zaznać tutaj takiego naprawdę fajnego sielskiego klimatu. Żeby tutaj dojechać, wcale nie musicie wynajmować samochodu, dlatego bo dojeździecie tutaj takim standardowym miejskim autobusem w cenie biletu miejskiego. A gdyby znudziła Wam się paella, to możecie tutaj zjeść także całkiem niezłego węgorza, bo to właśnie tutaj łowi się rocznie 5000 kg węgorzy. Ta miejscówka musi być bardzo popularna wśród mieszkańców Walencji w weekendy, bo jest tutaj zatrzęsienie samochodów, naprawdę masa. No i teraz masa ludzi wraca, bo dochodzi po 17 i wszyscy wracają do Walencji, do miasta. Jest dupny korek, bo są takie wąskie mostki, które mogą przejechać tylko jeden pas samochodów przejeżdża. I zaczyna się od wahadłówki, mamy czerwone światło, już trzecią kolejkę stoimy. No i mamy 20 km do Walencji, mamy zielone światło. Jak się już najecie paeją i będziecie chcieli jeszcze trochę tutaj pobyć, to można kupić sobie kurs barką po tym zalewie albo fery. Taki pływanie kosztuje 5 euro, dzieciaki 3 euro, a jak się załapiecie na zachód słońca, znaczy będziecie chcieli się załapać na zachód słońca, to kosztuje to wtedy 6 euro od osoby. Na ostatnie śniadanie podczas tego wyjazdu do Walencji wybieramy lokal Dulce i Leche. To taka drobna sieciówka walencjańska, także
Można to znaleźć w kilku punktach w centrum miasta. Oczywiście lokalizację damy, wrzucimy na mapkę na blogu jak zawsze. I muszę wam powiedzieć, że wyglądają te potrawy tutaj zachwycająco. Wystawka jest wszystkich jakichś pizzy, focacci, empanadek, bocadillos, briosze, później babeczki, tarty, nie tarty, ciasteczka, torty. Ja, który ze słodyczy najbardziej lubię cytryny, zamawiałbym jak po prostu jak głupi, no ale no ograniczyłem się jedynie do bajgla, bardzo ładnego, z warzywami, łososiem. Kasia poszła na słodko, czyli wzięła croissanta z bananami i z nutellą i truskawkami. Makaronika takiego małego. No i oczywiście no, sok z walencjańskich pomarańczy, no to bez tego się nie da obejść. No wygląda to wszystko naprawdę przepysznie. I nie jest jakoś wyjątkowo drogo. Briosz, taki bajgel od 6 do 7 euro kosztuje na przykład, a ten croissant twój ile kosztował? Bo akurat nie spojrzałem. 3 euro. Sok 3 euro. To jest naprawdę bardzo przyzwoite ceny i wygląda naprawdę rewelacyjnie. Jest tłum ludzi, co tylko jakby potwierdza to, że miejsce jest bardzo dobre. W ubiegłym roku pokazywaliśmy, że bardzo fajnie się zwiedza Walencję na rowerach. Jest to bardzo świetnie rozwiązane. Jest bardzo dużo stacji rowerowych, bardzo dużo rowerów. Jest to naprawdę bardzo tanie, bo taki jednodniowy abonament w aplikacji kosztuje 4 euro za 24 godziny. A przejazd rowerem od stacji do stacji w przeciągu 30 minut jest darmowy. Powyżej tych 30 minut są już jakieś drobne opłaty, szczegóły w filmie poprzednim z Walencji. A my w tej chwili wybieramy sobie rowerek w aplikacji. Myk. No, dawaj. To jest. Okej. Tadam! No to jesteśmy. Dojechaliśmy nad morze. 19 minut. Więc nie powinno być kosztów. Przypinamy rower i zaraz sprawdzimy. Okej. Dobra, to teraz apka. Valen BC. Okej. Proszę. Trasa trwa 18 minut. 0 euro dodatkowego. Mam nadzieję, że ostrość tam łapnie. No i jesteśmy gdzie? Nad morzem. Tarara. Dzielnica El Cabanial, która kiedyś była bardzo, bardzo biedna, słynie z takich kolorowych domków, natomiast teraz, jeśli ktoś ma tutaj mieszkanie, no to wiecie, pierwsza linia brzegowa. Z plaży ruszyliśmy z powrotem do centrum Walencji, ale w okolicach miasteczka Sztuki i Nauki znaleźliśmy fajną knajpę. Nazywa się Okała i to jest japońskie barbecue. Stwierdziliśmy, że to już taka pora lunchowo-obiadowa. No czemu nie? Odstawiliśmy rowerki, wchodzimy. Są dwa menu dnia, oczywiście. No, pomimo, że to japońska knajpa, to menu al dia. Jest jeden zestaw Okała, drugi Tokio. Jeden kosztuje 21,95, drugi 25,95. Coś ten deseń. 21 i 25 euro do zestawu. Co w takim zestawie jest? Zupa miso z tofu. W zestawie tym Tokio są krewetki w tempurze i kurczak. Do tego jeszcze dochodzi sałatka kimchi i mieszanka sałatka zieloności plus pomidorki. No ale całym clou programu jest grillowanie samemu mięsa. I dostajemy tutaj wołowinę tataki, angus i iberyjską szynkę, przepraszam, wołowinę iberyjską i chyba antrykot. Nie do końca pana zrozumiałem. W każdym razie 4 rodzaje mięsa, pieczareczka, czerwona cebula, pomidory, szparak i to za chwilę będziemy sobie grillować na tym grillu. To jest wyciąg, grill, ale najpierw zupka. Najpierw miso.
Temperatura idealna do jedzenia. No, bardzo, bardzo dobrze przygotowane. Czekam, aż się nagrzeje grill, żebyśmy mogli podsmażyć mięsko. Aha, jeszcze mamy dodatki, już wam pokażę. Sałatkę wakame, sos teriyaki i przyprawę ostrą japońską sashimi tagarashi, którą można posypać co się chce. W zestawie poza jedzeniem jest jeszcze jeden napój bezalkoholowy, czyli na przykład, tak jak w naszym przypadku, kolka albo jakaś fanta czy woda. Jeżeli chcecie coś alkoholowego, no to trzeba domówić ekstra. Póki co zabieramy się za zupkę, zjedzenie jakiejś sałatki. Jak się nagrzeje grill, to zobaczymy, jak się podsmaża tą wołowinkę. To jest, kurde, zajebista sprawa. Podobną akcję mieliśmy przecież w Nowym Jorku, w dzielnicy Queens, w koreańskiej knajpie, tylko tam się nie smażyło na grillu wołowiny, tylko gotowało w bulionie. Jakbyście tego nie widzieli wcześniej, to zapraszam do tego filmu z Nowego Jorku. Najpierw trzeba troszeczkę natłuścić grilla, podanym wcześniej smalcem. Nie no, za twardy jest smalec. No i co, no to spróbujemy. Kawałeczek. No powiem wam, fajny bajer. Na początek spróbujemy oczywiście wołowiny. Pycha. Tak soczysta. To jest chyba ta Angus. No, jest rewelacyjna. Ryż shichimi togarashi. Cebulka gotowa. Uwielbiam takie rzeczy. Już trochę pojedliśmy tej hiszpańskiej kuchni i tak jakoś nam zeszło na to, że jednak spróbujemy coś azjatyckiego. Naprawdę bardzo, bardzo fajne jedzenie. Kimchi jest bardzo delikatne, więc nawet Kasia, ty powinnaś spróbować, bo nie jest pikantne. No dobra, no nie będziemy, tak powiem, robić live'a z naszego jedzenia. Chcieliśmy tylko pokazać to, że jest to bardzo interesujący sposób na podanie i samemu przygotowanie jedzenia. A ono jest pyszne, więc z czystym sercem mogę wam ten lokal polecić. Okała. Oczywiście link, no, przepraszam, Ineska na mapie pod linkiem do bloga. Wszystko było naprawdę bardzo dobre, ale nie wiem, jakie porcje wy jecie na co dzień. My wydaje się, że takie normalne, nie przejadamy się jakoś bardzo i te porcje, które były tutaj, są zdecydowanie dla nas za duże. Sporo tego jedzenia zostawiliśmy. Jedną miskę ryżu w zasadzie od razu, jak pan przyniósł, to już podziękowaliśmy, bo było za dużo. Natomiast i tak zostało ryżu bardzo dużo, bo nam się nie chciało zapychać, sałatka, mięso, no po prostu nie byliśmy w stanie tego przejeść. W związku z tym, jak będziecie tutaj, to polecałabym, bo to jest menu El Dia dla jednej osoby, nie można wziąć jednego na pół, więc raczej jedna osoba niech sobie weźmie właśnie taki zestaw, a druga coś bardzo małego, może jakąś zupę albo rolkę sushi, to wtedy myślę, że będzie tak optymalnie. I kończymy nasz pobyt w Walencji swego rodzaju klamrą kompozycyjną, no bo oczywiście szklanką soku pomarańczowego na Placu Królowej. Mamy tutaj taki mini bar. W zeszłym roku też tutaj byliśmy. Jest bardzo sympatyczny pan, chyba to jest właściciel. Dlatego wróciliśmy w to samo miejsce. I udało mi się zamówić pierwszy raz podczas tego pobytu Aqua de Valencia. Dlaczego pierwszy raz? Ano dlatego, że zazwyczaj ten drink podawany jest w takich dzbankach do podzielenia. Zazwyczaj ma tam pół litra, a pół litra dla mnie to w ogóle nie ma szans. To mogłoby się bardzo, bardzo źle skończyć, bo pamiętajcie, że ten drink jest dość mocny. To tak się pije jak soczek, ale ma swoje procenty i potrafi nieźle dać
kopa, więc uważajcie z Aqua de Valencia, zamawiajcie naprawdę do podziału, nie jeden na głowę, a soczek oczywiście można tutaj pić bez żadnych ograniczeń i to jest najlepsze, co tutaj może być. A w ogóle zabawną historię mieliśmy wczoraj, bo generalnie jak jesteśmy w różnych miejscach, no to zazwyczaj szukamy poleceń od lokalsów i ktoś nam polecił, żebyśmy poszli sobie wieczorem na drinka do pubu Negrito. Wpisaliśmy w nawigację, Google Maps poprowadziło nas, wchodzimy, dziwny ten pub, nie ma muzyki, nikogo nie ma, mówimy kurczę, może za wcześnie jeszcze, może jeszcze przyjdą, tu niby miał być taki pub właśnie, gdzie jest mało turystów, a dużo lokalsów, a tam żywej duszy. Posiedzieliśmy, uznaliśmy, dobra, tutaj się chyba jednak nic nie wydarzy, może dlatego, że niedziela, wychodzimy i słuchajcie, okazało się, że byliśmy w pubie La Negrita, a Negrito jest zaraz obok. Więc Negrito bardzo fajny pub, polecam.